Witam serdecznie. Zapraszam na film, w którym pokażę Wam najgęściej zaludnione miejsce na Ziemi, czyli Hongkong, gdzie rekordowa liczba mieszkańców na kilometr kwadratowy osiągnęła aż 130 000 osób i została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Dla porównania największa gęstość zaludnienia, jaką zanotowano w Warszawie, to 8300 osób na dzielnicy Praga Południe. Hongkong jest też miastem o największej liczbie drapaczy chmur na świecie, których jest tutaj ponad 500. Za drapacze uznaje się budynki o wysokości ponad 150 metrów. Drugi na liście jest zaś Nowy Jork, tylko z 300 budynkami tego typu. Dla porównania w całej Europie jest zaś tylko około 400 budynków, które kwalifikują się jako drapacze chmur. Wiele budynków jest projektowana zgodnie z zasadami Feng Shui, przez co mają na przykład specjalne drzwi dla duchów lub specjalne otwory, przez które mogą przelatywać w razie czego smoki. Jeżeli narzekacie na ceny nieruchomości w Polsce, to w Hongkongu średnia cena metra kwadratowego przekracza 115 000 złotych, co czyni to miejsce pod tym względem najdroższym na świecie. Hongkong może też poszczycić się najdłuższym systemem ruchomych schodów na świecie, mającym 800 metrów długości. Zapraszam na film, w którym zanurzymy się w tę niesamowitą metropolię, która w niezwykły sposób łączy świat wschodni i zachodni, czyniąc to miejsce jedynym w swoim rodzaju na świecie. Chiny to olbrzymi i fascynujący kraj, który w ostatnich latach dokonał olbrzymiego postępu technologicznego. Zapraszam zatem do obejrzenia całej serii filmów z Chin, gdyż rzeczywistość w tym kraju jest całkowicie inna od obrazu, który serwują nam zachodnie media. Nazwa Hongkong oznacza pachnący port. Przed przybyciem Brytyjczyków Hongkong był zbiorem wiosek rybackich i rolniczych z populacją liczącą kilka tysięcy osób. Wyspa była także schronieniem dla piratów działających na Morzu Południowochińskim. Po konflikcie między Chinami a Wielką Brytanią o handel opium Brytyjczycy zajęli wyspę Hongkong w 1841 roku. Następnie podpisano traktat, który formalnie przekazał wyspę Wielkiej Brytanii na wieczność. Następnie Brytyjczycy rozbudowali Hongkong jako port handlowy i bazę morską. W 1860 roku, po II wojnie opiumowej, do kolonii został dodany półwysep Kowloon, a w 1898 roku Wielka Brytania wydzierżawiła kolejne tereny zwane jako nowe terytoria, ale tym razem tylko na 99 lat. Wprowadzono brytyjskie prawo, edukację i infrastrukturę. Na przełomie XIX i XX wieku Hongkong stał się ważnym centrum handlu pomiędzy Azją i Zachodem. Podczas II wojny światowej Hongkong na krótko był pod okupacją japońską, następnie w 1949 po zwycięstwie komunistów w Chinach do Hongkongu napłynęły setki tysięcy uchodźców. Spowodowało to boom demograficzny i rozwój przemysłu. W latach 60. i 70. XX wieku Hongkong przekształcił się z centrum produkcyjnego w globalny węzeł finansowy. Niskie podatki, wolny rynek i strategiczne położenie przyciągały zagraniczne inwestycje. Miasto stało się jednym z azjatyckich tygrysów. W latach 80. i 90., czyli epoce kaset VHS, Hongkong był światową stolicą kina akcji, z niezapomnianymi gwiazdami jak Bruce Lee, Jackie Chan i reżyserem Johnem Woo. 1 lipca 1997 roku dobiegła końca umowa dzierżawy i Hongkong został zwrócony Chinom. Stał się wtedy specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. Hongkong nie wrócił jednak całkowicie do Chin, gdyż przyjęto zasadę jeden kraj, dwa systemy. Pozwoliła ona Hongkongowi zachować odrębny system prawny, walutę i wolność słowa. Oznaczało to, że przez 50 lat, czyli do 2047 roku, Hongkong miał zachować swoją autonomię i tożsamość, kapitalistyczny system i swobody obywatelskie. Jednak Chiny obietnicy nie dotrzymały i napięcia z Pekinem ciągle narastały. Mieszkańcy obawiali się utraty swobód, szczególnie w kwestiach demokracji i wolności prasy. W kolejnych latach wybuchały nowe fale protestów, które były brutalnie pacyfikowane.
W 2020 roku wprowadzono ustawę o bezpieczeństwie narodowym, która zwiększyła kontrolę nad Hongkongiem, ograniczając wolność polityczną, wolność słowa i prowadząc do aresztowań aktywistów i osób, które nie zgadzają się z narracją Pekinu. Wielu mieszkańców wyemigrowało, szczególnie do Wielkiej Brytanii, która zaoferowała im specjalne wizy. Mimo politycznych zawirowań, Hongkong pozostaje jednym z najważniejszych światowych centrów finansowych oraz jedną z największych giełd na świecie. Miasto jest też liderem w handlu międzynarodowym i logistyce. Hongkong ma unikalną tożsamość. Mieszkańcy zwani Hongkongczykami często podkreślają swoją odrębność od Chin. Językiem urzędowym jest chiński i angielski, a walutą dolar hongkongski, którego kurs jest bardzo zbliżony do juana chińskiego. Śpieszmy się więc doświadczać Hongkong, zanim zostanie on całkowicie wchłonięty przez Chiny. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z najgęściej zaludnionego miejsca na ziemi, czyli Hongkongu. Nocleg wynająłem w najbardziej ponurej dziurze w tym mieście państwie. Chongqing Mansion. I samo znalezienie tutaj hotelu stanowi nie lada wyzwanie. Budynek ten to prawdziwy labirynt, zlepek w zasadzie bloków. I to jest labirynt korytarzy, opanowany przez imigrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu, Indii, Pakistanu. Tutaj każdy cię zaczepia, każdy ciągnie do swego sklepu, coś proponuje. To jest jedno wielkie targowisko. I w plątaninie tych korytarzy najpierw musimy znaleźć odpowiedni blok. Tutaj nikt nie chce ci pomóc, bo każdy mówi, że adres jest niepoprawny. Za to proponuję skorzystanie z usług własnego lub zaprzyjaźnionego hostelu. Udało się znaleźć odpowiednią wieżę, blok D. Już przed windą czeka nas ciekawy widok. Facet w przebraniu kobiety z kobietą. No i tutaj takie cuda już są. To jest Hongkong. Jakże ten obraz różni się od tego, co było widać w Chinach. Zobaczcie, kto tutaj prowadzi hotele. Jest hotel ruski, hotel australijski, japoński, filipiński, Bangladesz, Chiny, Paryż. Wszystko normalnie. Niemiecki. Nie ma polskiego. Ten budynek to takie stare zawalisko, ale możemy sobie oglądać na monitorze, kto jedzie w windzie i co tam robi, więc nie próbujcie obscenicznych scen. Chłop właśnie włożył sobie ręce w tył spodni, podrapał się, a potem powąchał. Kolejne zaskoczenie okazało się, że lewa winda jeździ na piętra parzyste, a prawa jeździ na piętra nieparzyste. A tak, żeby było wygodniej, żeby ludzie się bardzo nie tłoczyli. I teraz pokażę wam, jak wyglądają tanie pokoje, bo ten był tani, kosztował tylko $30 za noc i jest to jedna z najtańszych ofert w centrum Hongkongu. Pokoje oczywiście nie mają okna, bo tutaj standardem jest brak okna, za to mamy widok na pion wentylacyjny i to jest jak dziura do piekła, tam nie widać po prostu dna. Tutaj każdy wyrzuca śmieci, wylewa jakieś pomyje, jak komu popadnie, ale przynajmniej z góry wpada tam jakieś światło. Teraz pokażę wam apartamenty, tak wyglądają mieszkania właśnie w tej rezydencji. Tutaj jest wspólny aneks kuchenno-łazienkowy, można powiedzieć, jest pralka, jest suszarka, to wszystko jest zardzewiałe, ale jest. Tutaj mamy też dozownik z wodą, czajnik elektryczny i lodówkę. Można sobie więc coś schłodzić. Na powierzchni jednego takiego standardowego mieszkania, 40 tam kilku metrów, mamy tutaj mieszkań raz, dwa, trzy, cztery, 6. Jest jedno wspólne okno dla wszystkich mieszkań. Zapraszam więc na pokoje. I w sumie to mnie oszukano, bo zarezerwowałem pokój 5 metrów. Chciałem wam pokazać, jak tu się mieszka. Kiedyś było mi dane w takim spać. Nawet załączam wam zdjęcie teraz. Ale oszukano mnie i dali nam pokój 10-metrowy, chyba nawet on jest. Także to jest naprawdę niebywały luksus w tej rezydencji, bo tu mało kto mieszka w tak komfortowych warunkach. Spójrzcie, 10 metrów, wszędzie płytki na ścianie, w jakiejś łazience. Są 2 łoża. Tutaj jest łazienka. O, jest prysznico-kibel. Siedzimy sobie na sedesie i możemy się polewać od razu prysznicem. Tak więc to takie 2 w jednym, nie? Po prostu
że ten pokój i tak jest bardzo komfortowy, bo są aż 2 łóżka. Widziałem, że po sąsiedzku właśnie w takim samym śpi 4 osoby, a ten, w którym spaliśmy 10 lat temu właśnie w tym samym budynku, tam otwierało się drzwi i wchodziło, od razu kładło się na łóżko, nie było nawet przejścia obok łóżka i były tylko takie malutkie drzwiczki, kotara, nawet kotara, bo drzwiczek byśmy nie otworzyli i wchodziło się do prysznico toalety, która miała 1 metr kwadratowy. To był najmniejszy pokój, w jakim w życiu spałem i co ciekawe, 10 lat temu kosztowało to więcej niż kosztuje ten pokój dziś. Wtedy wydawało mi się, że Hongkong jest bardzo drogi, no bo jednak mieliśmy w Polsce zupełnie inne ceny 10 lat temu. Przyjeżdżając tutaj dzisiaj stwierdzam, że jest tu taniej niż w Polsce, no bo jednak w Polsce nie mamy takich dziś cen, nie mamy takich pięknych standardów, pięknych pokoi. No śmierdzi tu trochę szczurami, ale czego chcieć więcej? Chungking Mansion to jeden z najbardziej mrocznych, ale zarazem fascynujących i niepowtarzalnych budynków w Hongkongu. Został zbudowany w latach 60. XX wieku przez filipińsko-chińskiego biznesmena, który postanowił zrobić z tego budynku wizytówkę miasta. Miały tutaj być ekskluzywne apartamenty dla bogatych turystów i biznesmenów, którzy odwiedzają Hongkong. I na początku w zasadzie tak było. Kompleks składa się z 5 17-piętrowych bloków, które są ze sobą połączone, także większość mieszkań tutaj nie posiada żadnych okien, wyłącznie te, które są z zewnętrznej strony. No prawo nie zabrania tutaj budowania nadal obiektów bez okna, więc jest to po prostu normą. Jednak już w latach 70. to miejsce stało się przybytkiem szemranego towarzystwa. Tutaj działały właśnie mafie chińskie, tak zwane triady. Był to też przystanek dla backpackerów, którzy szukali tanich noclegów i taniej rozrywki. Gdyż w podziemiach tego budynku zlokalizowane były i nadal są kluby, bary, w których możemy wynająć sobie do towarzystwa na godzinę czy to chłopaka, czy dziewczynę, czy nawet coś pomiędzy, z tego co widzę, co się tutaj przechadza po tych korytarzach. I w latach 80., 90. ten budynek zyskał międzynarodową sławę za sprawą filmu. Nakręcono film w tym budynku, o tym właśnie budynku, o życiu w tym miejscu. Nazywał się po prostu Chungking Express z 1994 roku. I to miejsce nadal jest uważane za centrum ciemnych interesów. Szacuje się, że w latach 90. 20% wszelkich telefonów komórkowych, które były używane w Afryce, przechodziło właśnie przez ten budynek. I to nie były one stąd wywożone kontenerami, tylko w walizkach przez po prostu czarnych biznesmenów. Dzisiaj też spotkamy tutaj mnóstwo imigrantów, którzy prowadzą tutaj swoje biznesy. Na górze zaś mają swoje mieszkania, mieszkają naprawdę w klitkach kilkumetrowych, bez kuchni, bez pralni, ale ten budynek jest w zasadzie w pełni samowystarczalny. Tutaj znajdują się sklepy, restauracje, w podziemiach są bary, pralnie, tak więc nie musimy w zasadzie wychodzić z tego budynku, bo znajdziemy tutaj wszystko, co jest nam potrzebne do codziennego życia. Więc jest to taki swoisty mikrokosmos w mieście Hongkong. Oczywiście trzeba też tutaj bardziej uważać, gdyż to szemrane towarzystwo może dopuścić się jakiegoś rozboju czy drobnej kradzieży, aczkolwiek jest tutaj też komisariat policji, to wszystko jest też mocno okamerowane. No i próbowało się walczyć z tym złym wizerunkiem tego miejsca przez wiele lat, jednak nic to nie dało i najprawdopodobniej są takie plany, że ta rezydencja zostanie wyburzona w najbliższych latach, gdyż budynek już po prostu grozi katastrofą budowlaną. I jak wychodzimy z tego miejsca, tak wydaje się, jakbyśmy wkraczali do zupełnie innego świata. Jakby nie było, jest to jednak najtańsze miejsce w centrum Hongkongu, w którym możemy wynająć nocleg. Tanich hosteli jest tutaj naprawdę mnóstwo, więc jeżeli szukacie taniego noclegu i nie boicie się różnej maści dealerów, handlarzy towarem niewiadomego pochodzenia, tak można tutaj zatrzymać się na noc lub nawet kilka. I w budynku mamy wszystko, co będzie nam potrzebne do życia. O ile w Chinach jest bardzo bezpiecznie, tak Hongkong już takiej reputacji nie ma.
Tutaj zdarzają się kradzieże, rozboje, więc też trzeba pilnować swoich kieszeni. Pomimo że wszystko jest niby okamerowane, inwigilacja tutaj jest taka sama jak na terenie Chin, tak jednak Hongkong jest taką oazą wolności. I taki Chińczyk z kontynentu, który tutaj przyjedzie pierwszy raz, może naprawdę doznać prawdziwego szoku. Do niedawna w Hongkongu istniało jeszcze bardziej mroczne miejsce. Kowloon Wallet City to swoiste miasto w mieście, w którym panowało bezprawie. W XIX wieku w tym miejscu wybudowano fort, który miał chronić okolice przed piratami. Gdy Brytyjczycy przejęli półwysep Kowloon w 1860 roku, fort pozostał formalnie pod jurysdykcją Chin, tworząc enklawę na terytorium brytyjskim. W praktyce był to jednak obszar o niejasnym statusie prawnym, co później przyczyniło się do jego unikalnego charakteru. W 1898 roku chińscy urzędnicy opuścili fort, a Brytyjczycy przestali się interesować tym miejscem. Po II wojnie światowej teren ten wrócił pod nominalną kontrolę brytyjską, ale brak murów, które zostały zburzone przez Japończyków i niejasny status prawny sprawiły, że to miejsce stało się ziemią niczyją i zaczęli się tam osiedlać w niekontrolowany sposób imigranci z Chin. W latach 50. i 60. XX wieku Kowloon Wallet City stało się gęsto zaludnionym labiryntem budynków. Na obszarze zaledwie 2,6 hektara, czyli to jest 260 na 100 metrów, mieszkało nawet 50 000 osób. W szczytowym momencie gęstość zaludnienia osiągnęła około 1,9 miliona osób na kilometr kwadratowy. Jest to najwyższa gęstość zaludnienia, jaką zanotowano w historii świata. Bez żadnych regulacji budowlanych mieszkańcy wznosili prowizoryczne, wielopiętrowe konstrukcje, które piętrzyły się do 14 kondygnacji. Budynki były tak ciasno upakowane, że blokowały światło słoneczne, a wąskie alejki, czasami szerokie na maksymalnie 1 metr, tworzyły klaustrofobiczny labirynt. Elektryczność i woda były podłączane nielegalnie, co prowadziło do częstych awarii i pożarów. Miejsce to stało się też schronieniem dla przestępczości zorganizowanej, szczególnie chińskich triad. Hazard, prostytucja, handel narkotykami i nielegalne fabryki kwitły w tym miejscu. Policja brytyjska rzadko zapuszczała się do środka, co czyniło je niemal autonomicznym obszarem. Działały tam sklepy, szkoły, gabinety dentystyczne, fabryki produkujące żywność, a nawet świątynie. Mieszkańcy tworzyli społeczność, która funkcjonowała według własnych nieformalnych zasad. Na początku lat 90. jednak osiedle wyburzono, a mieszkańców przesiedlono. Dziś w tym miejscu znajduje się piękny park. Unikalny wygląd i anarchiczna atmosfera tego miejsca zainspirowały wiele dzieł popkultury. W tym słynny film z epoki kaset VHS Krwawy Sport z Jeanem-Claude'em Van Dammem oraz grę wideo Call of Duty Black Ops. Hongkong to niby nadal Chiny, ale jednak nie Chiny. Jest tutaj tak bardziej światowo. Ludzie są ubrani zupełnie inaczej. Chińskie dziewczyny mają krótsze spódniczki. Jest dużo jakichś właśnie takich frików odmiennych. Bardziej zróżnicowane fryzury. Mamy tu też mnóstwo facetów w garniturach, pracowników korporacji, bo większość światowych korporacji ma właśnie swój oddział w Hongkongu, a nawet swoje główne siedziby. Tutaj jest też siedziba olbrzymiej giełdy, jednej z największej na świecie. Przetransferowywane są przez to miasto wielkie pieniądze, ale oczywiście Hongkong to jest przede wszystkim historia, którą napisali Brytyjczycy. Okazało się, że nie zapłacimy tutaj kartą Visa czy Mastercard. Trzeba mieć albo lokalną chińską kartę, albo gotówkę. Alipay chiński też nie działa, trzeba instalować aplikację taką samą, ale w wersji dla Hongkongu, czyli nie mam teraz na to czasu, wymieniłem na szybko 200 juanów, które zostały jeszcze z Chin. Zobaczcie, jak wyglądają dolary hongkongskie. Bardzo fajne pieniądze z motywami zwierząt. Kurs jest bardzo podobny, bo praktycznie wychodzi 1 do 1 za juana i dolara hongkongskiego. Sprawdzimy teraz, co jedzą w Hongkongu i do wyboru mamy tutaj możliwość skorzystania z restauracji bądź udania się na street food. Na początek zobaczymy, co serwują restauracje, a wieczorem pokażę Wam lokalny night market. Za najtańsze dania musimy zapłacić tutaj około 50 dolarów, czyli 25 zł. I za te właśnie pieniądze
Kupiłem sobie nudle, czyli taki makaron ryżowy razem z warzywami w stylu Hongkong. Jest to takie podstawowe danie, powiedzmy, narodowe Hongkongu. Oczywiście wersje mogą być różne, mogą być tu mięsa, ryby, owoce morza i tak dalej. I do tego dostajemy bulion. Ogólnie kuchnia Hongkongu jest to głównie kuchnia chińska z domieszką kuchni zachodniej. Ale jako, że jest tutaj mnóstwo imigrantów z całego świata, ponoć 130 narodowości, tak zjemy tu każdą kuchnię świata. Ewentualnie potrawa z ryżem, ale ryż dostajemy tutaj tylko w takiej miseczce jako dodatek, bo Chińczycy jedzą głównie zupy. Więc ryba z cebulą, ryż i oczywiście bulion. Za coś takiego też musimy zapłacić minimum 25 zł. Pod miejscowym komisariatem policji w Hongkongu trafiłem na ciekawą gablotę i są tu opisy po angielsku, więc mogę Wam streścić, jakie osoby się tutaj znajdują. Są tu opublikowane listy gończe kilkunastu osób i są to osoby poszukiwane w związku z przygotowaniem do obalenia rządu, negowaniem centralnej władzy polityki z Chin. I to naprawdę nie są jaja, bo na przykład zobaczcie, ten gość i większość z nich właśnie wypowiadała się źle o rządzie w mediach społecznościowych. Na przykład tutaj ten Chińczyk prowadził kanał na YouTubie o nazwie Tuesday Road. Czy nie wiem, czy na YouTubie, nie jest tu napisane, ale że prowadził jakiś kanał w mediach społecznościowych, gdzie wypowiadał się źle na temat rządu. Prowadził tam agitację mającą na celu wzniecenie buntu społecznego, który miałby obalić rząd Republiki Chin, i fotografował i filmował żołnierzy, co jest zabronione. I za każdą z tych osób jest wyznaczona nagroda $1 000 000 hongkongskich, czyli 500 000 złotych. Oni wszyscy są poszukiwani jako, no nie wiem, no zbrodniarze polityczni, tak to bym mógł nazwać. Tu jest komisariat policji miejscowej, a wydawałoby się, że Hongkong jest taką oazą wolności, spokoju dla tych Chińczyków. Mogą tutaj swobodnie się wypowiadać, nic z tych rzeczy. Właśnie w momencie, kiedy Hongkong przejęła władza centralna z Chin, odbyły się tutaj olbrzymie protesty. No, ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do wolności słowa, wolności wypowiedzi, pod rządami Brytyjczyków mieli tutaj dużo więcej swobody, nagle zderzyli się ze ścianą. Wprowadzono tu cenzurę, dlatego spowodowało to olbrzymie niepokoje społeczne. Tutaj naprawdę działo się. Władza centralna brutalnie spacyfikowała te protesty i zaprowadziła tutaj porządek. Na razie od kilku lat jest spokój, ale jak widać nadal osoby, które wypowiadają się nieprzychylnie na temat władzy, kończą w więzieniach. Zobaczcie na tym przykładzie, do czego prowadzi niepatrzenie na ręce władzy. U nas w Polsce też pod pozorem najpierw jakichś talibów wyimaginowanych, później zarazy, coraz bardziej ograniczono naszą wolność słowa i inne prawa, które nam się należą. W tej chwili nawet ja tutaj na tym YouTubie muszę bardzo ważyć słowa, żeby nie zablokowali mi tego filmu, a to jest akurat lewacka cenzura, która tam płynie z Ameryki. Ale nasza władza bardzo by chciała nam całkowicie związać usta, żebyśmy nie mogli mówić nic innego niż oficjalna narracja. Póki co jeszcze tego nie mogą zrobić, bo nasze prawo na to nie pozwala, ale już są głosy bardzo mocne, nawet są przygotowane ustawy i pewnie po wyborach będą próbowali to wprowadzać, żeby cenzurować internet. I jeżeli coś się władzy nie spodoba się taki kanał jak mój, to go po prostu wyłączą i tyle. Ewentualnie takie wpisy, filmy będą kasowane. No i będziemy mogli też zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Już można, jeżeli nazwę na przykład mieszkańca Afryki słowem na M, to mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Jeżeli będę się wypowiadał negatywnie o osobach na przykład homoseksualnych, też będę miał sprawę karną. Nie mam prawa mieć własnego zdania na te tematy, a będzie coraz gorzej. Dlatego uważajcie, na kogo głosujecie, nie wierzcie w te ich tam obietnice, bo oni wszyscy obiecują tak samo, ale jeżeli nie będziemy im patrzeć na ręce i będziemy wybierać globalistów, skończymy tak samo jak Hongkong, gdzie za jakieś wpisy czy filmy, wideo negujące to, co się dzieje w naszym kraju,
będziemy mogli trafić do pierdla, albo jak będziemy mieć szczęście, to tylko zawiśniemy na takiej tablicy i wyznaczą za nas pokaźną nagrodę, a my będziemy wtedy się ukrywać gdzieś w dżungli Kambodży. Mieszkańcy Hongkongu i tak cieszą się dużo większą swobodą niż mieszkańcy kontynentalnych Chin. Mają tu dostęp przede wszystkim do niecenzurowanego internetu. Mogą sobie oglądać YouTube'a, mogą korzystać z amerykańskich stron, aplikacji Google'a, Facebooka, X'a i to się też rządowi nie podoba. Ale jeżeli napiszemy coś złego na rząd, tak właśnie wezmą się nam po prostu za dupę. Odnośnie cenzury w samych Chinach nagrałem osobny materiał, więc też polecam obejrzeć. No i myślę, że za jakiś czas tutaj będzie tak samo. Oni tu powolutku wprowadzają tą cenzurę. Nie mogą jej wprowadzić od razu, bo wywołałoby to olbrzymie protesty, co już próbowali zresztą zrobić. Dlatego to wszystko będzie sprowadzane stopniowo. Jak to się mówi, powolne gotowanie żaby. Powoli będą przyzwyczajać ludzi do zacieśniania tej cenzury, aż w końcu będą mogli zlikwidować granice i wchłonąć ten Hongkong do kontynentalnych Chin. No i w sumie to historia zatacza koło, bo Brytyjczycy, kiedy rządzili tą wyspą, robili dokładnie to samo. Ludzi, którzy byli nieprzychylni władzy, propagowali jakieś idee komunistyczne albo dążyli do niepodległości Hongkongu, zamykano w więzieniu politycznym, tak zwany White House. To więzienie do dziś stoi, znajduje się ono w górach na wyspie Hongkong. Można sobie tam pojechać, zobaczyć. Ja tam byłem jakieś 10 lat temu. Wrzucam wam teraz zdjęcia. Niestety tym razem czas nie pozwoli mi, żeby się tam zagłębić, ale jak ktoś lubi takie urbexowe klimaty, to możecie odwiedzić to miejsce. Ono też jest naznaczone straszną historią i jak widać, każdy rząd stosuje dokładnie te same metody. Lata lecą, ale metody działania rządów się nie zmieniają. Każdy po prostu chce zniewolić społeczeństwo i mieć nad nim maksymalną kontrolę. Ale starczy tej polityki historii, pokażę wam teraz trochę miasto. Hongkong, pomimo że jest najbardziej zaludnionym miejscem na ziemi, o największej gęstości zaludnienia, jednym też z najdroższych miejsc do życia, ma bardzo dużo terenów zielonych. Jednym z takich miejsc jest Kowloon Park, który znajduje się pomiędzy wieżowcami i drapaczami chmur. I pierwsze, co mi się tutaj rzuca w uszy, to to, że wszędzie są ptaki. Słychać śpiew ptaków, prawdziwych ptaków, nie z głośników. I też je widać. Są gołębie miejskie, czyli tu nikt nie spożywa po prostu ich w celach konsumpcyjnych. Ceny magnesów kształtują się w okolicach 20–25 dolarów, co na kraj, który produkuje właśnie tego typu pamiątki, jest sporą ceną. No jednak wszystkie magnesy świata pochodzą z Chin, więc powinno być tu, jakby się myślało, najtańsze, a jest wręcz odwrotnie. W parku jest nawet woliera, w której trzymają papugi. Nie wiem w jakim celu. Jakby komuś zachciało się karmić te gołębie czy papugi, tak kosztuje to tylko 3000 dolarów. Mają tutaj naprawdę ciekawe gatunki gołębi, papug. Przynajmniej mają one dużo miejsca do latania. Ale ja bym je i tak stąd wypuścił najchętniej. Hongkong leży w strefie subtropikalnej, stąd w środku miasta mamy namiastkę dżungli. W parku znajduje się kolonia flamingów. Te przynajmniej nie mają tutaj żadnych krat, ale za to mają potężne jeziorko i dużo terenu, żeby sobie pobrodzić. Hongkong to prawdziwa mieszanka niewyobrażalnego bogactwa oraz dziadostwa. Obok siebie naprzeciwko żyją milionerzy, którzy mieszkają w takich wielkich apartamentowcach, mają kilkusetmetrowe mieszkania,
a naprzeciwko, po drugiej stronie, żyją imigranci, którzy marzą o bogactwie, myślą, że zrobią sobie karierę w tym mieście i też kiedyś przeniosą się do takiego szklanego drapacza chmur. Na zachód słońca można wybrać się gdzieś na nadmorską promenadę, na przykład w okolice miasteczka Hongkong China City. I to miejsce oprócz ładnych widoków naznaczone jest też tragiczną historią, i to polską historią. W 2015 roku, akurat podczas mojego pobytu w tym mieście, właśnie z tego molo spadł 19-letni Polak Michał Rogala. Robił sobie selfie, chciał sobie zrobić zdjęcie tam przy tej krawędzi i po prostu spadł na dół, zginął na miejscu. Spójrzcie, jak wygląda chińska biżuteria. Można sobie kupić wisior z taką świnią. Tu jest chyba za 200 gram złota normalnie. Taki wisior tutaj z ptakami kosztuje tylko 250 000 dolarów. Kto bogatemu zabroni? Obecnie populacja Hongkongu wynosi 7 400 000 mieszkańców. I ci wszyscy ludzie są stłoczeni na powierzchni wielkością odpowiadającej powiatowi krakowskiemu. Na kilometr kwadratowy w tym kraju przypada ponad 7 000 osób. Ale jest to średnia gęstość zaludnienia dla całego kraju, gdzie sporą jego część stanowią bezludne wyspy czy jakieś tereny górskie. W najgęściej zaludnionym obszarze, czyli północnej części wyspy Hongkong, gęstość zaludnienia przekracza, uwaga, 20 000 osób na kilometr kwadratowy. To tak jakbyśmy na jednym kilometrze kwadratowym zmieścili takie typowe polskie miasteczko powiatowe. Hongkong jest też jednym z najdroższych miejsc do życia na świecie. Zobaczcie, ile osób czeka do tego ekskluzywnego sklepu, aby sobie wejść. Są to głównie młodzi ludzie, nawet nastolatkowie. Skąd oni mają pieniądze, żeby kupić sobie torebkę za kilka tysięcy dolarów? No nie wiem, to mnie właśnie bardzo ciekawi. Kilka tysięcy dolarów amerykańskich. I też takie młode dziunie tutaj sobie chodzą. Widzę torebki Fendi, Versace i w ogóle mnóstwo jakichś takich drogich firm, o których nawet nie miałem pojęcia. Muszę sobie szukać tego w Google'ach. Cóż to za fenomen? Jeżeli weźmiemy pod uwagę średnie zarobki w Hongkongu pracowników pełnoetatowych, tak wynoszą one około 17 000 złotych w przeliczeniu tutaj z ich dolarów miesięcznie. Czy to jest dużo jak na jeden z najbogatszych krajów świata i najdroższy do życia? Chyba nie. Przy tych cenach możemy to łatwo wydać, ale weźmy pod uwagę, że są to zarobki średnie. W Polsce te średnie też mocno odstają od tego, co realnie się pobiera na etacie, ale to by mogło tłumaczyć, że jest tutaj wielu menadżerów wyższych szczeblem, którzy zarabiają naprawdę niebotyczne sumy, więc te wszystkie dziunie mogą sobie znaleźć sponsora, który daje im kasę na te drogie torebki, wynajmie elegancki apartament i tak dalej. Trzeba też pamiętać, że oprócz tych pracowników korporacyjnych pracują tutaj, myślę, że setki tysięcy imigrantów za naprawdę niskie stawki. Są to głównie imigranci z Pakistanu, Filipin, Indii czy krajów afrykańskich. I oni mieszkają w strasznych warunkach, nawet jeszcze gorszych niż mój pokój. Hongkong jest specjalną strefą administracyjną Chin i również strefą bezcłową. Nie ma tutaj podatku VAT, czyli teoretycznie powinniśmy płacić taniej niż w Chinach kontynentalnych, ale tak nie jest. Ceny są albo podobne, albo wyższe. Nocą na promenadzie gromadzą się tłumy. Tutaj miejscowi chętnie podziwiają panoramę, oczywiście ściąga to też turystów. Jeżeli chodzi o takie nocne panoramy miejskie, tak, Hongkong jest na pewno jednym z najlepszych miejsc na świecie do podziwiania tego typu widoków. To są typowe pocztówkowe widoki. I o ile nie pada deszcz, nie ma mgły, tak możemy je tu podziwiać każdego wieczoru. Nocą na promenadzie gromadzą się tłumy, można wybrać się tutaj też na rejs łodzią za kilkadziesiąt albo kilkaset dolarów w zależności od wybranej opcji, ale można też przepłynąć się po prostu na drugą stronę zwykłym promem za 4 dolary, czyli za 2 złote. I jest to najtańsza opcja. Promy też pływają na różne tutaj mniejsze wyspy, więc jeżeli mamy czas, można zwiedzić Hongkong z takiej trochę innej perspektywy, nie wydając na to naprawdę dużo pieniędzy. I tutaj jak idziemy tą promenadą, cały czas proponują właśnie te wycieczki. O, tutaj baba nawet biegnie za mną. 250 chciała najpierw za
rejs wieczorny, później przybiegła, że jednak za 100. Teraz już za 100, także szybko zeszło. 100, czyli 50 zł. Myślę, że i tak jest to bez sensu, bo nie zobaczymy nic więcej niż zobaczymy z tego miejsca. Hongkong nie należy do tanich. Oczywiście możemy znaleźć miejsca, gdzie napijamy się i najemy w miarę tanio na naszą polską kieszeń, ale są też miejsca, gdzie zapłacimy olbrzymie pieniądze. Na przykład piwo właśnie na promenadzie nad morzem z widokiem na tą przepiękną nocną panoramę będzie kosztowało jakieś 37 zł za małego browarka. Ale nie myślcie sobie, że będziecie się rozkoszować tymi pięknymi widokami w samotności, dlatego że wieczorami na tej promenadzie są dziesiątki tysięcy ludzi, no jak nie setki. Naprawdę Hongkong jest jednym z najpopularniejszych turystycznych miejsc na świecie. Można tu też znaleźć miejsca, w których będziemy faktycznie całkiem sami, ale te popularne turystyczne atrakcje, no, przyciągają tutaj naprawdę ludzi z całego świata. W odróżnieniu od Chin zauważcie, że tu może nawet 50% turystów jest z krajów zachodnich. Hongkong dzieli się na dwie główne wyspy. Po tej stronie jest ta tańsza strona, tak zwany Kowloon, nowe terytorium. Zostało to odkupione od chińskich władców przez Brytyjczyków, ale pierwotnie Hongkong znajdował się wyłącznie z drugiej strony tej cieśniny. I tam właśnie znajduje się najstarsza część tego mini eks-państwa. Tuż przy promenadzie znajduje się ekskluzywna galeria handlowa. Możemy tutaj sobie też wynająć pokój w hotelu Regent za jedynie 2100 zł, co chyba nie jest drogą opcją, biorąc pod uwagę takie widoki. Przy promenadzie znajduje się Aleja Gwiazd. Są tutaj posągi najsławniejszych gwiazd kina hongkongskiego. Jak pamiętacie filmy karate na kasetach VHS, to one właśnie w większości powstawały w Hongkongu. Ceny rejsów wieczornych zaczynają się od $230 za godzinny rejs, a jak chcemy mieć puszkę coli i jakiś snack, tak zapłacimy $270. No i mamy statuę Bruce'a Lee. Jedyny mi znany aktor hongkongski, którego pamiętam z licznych produkcji, które oglądałem jako dziecko na kasetach VHS. Do zdjęcia z Bruce'em Lee jest dużo mniejsza kolejka niż z posągiem świnki. Chyba dlatego, że młodzi nie wiedzą, kto to jest Bruce Lee, dlatego się tu nie pchają. A świnka wygląda ciekawiej później na Instagramie. Tutaj już widać lans na każdym kroku. Galeria na wysoki połysk. Już widać, że nikt tutaj pieniędzy nie szczędził. Dobrze, że ja nie lubię tego typu klimatów. Wolę wam pokazywać jakieś brudne, ciemne zaułki niż takie galerie, ale dla równowagi trzeba czasem wszystko. I za co tu się płaci takie pieniądze? Przecież to wygląda jak jakiś kamuflaż na ryby. Codziennie o godzinie 20 przy promenadzie odbywa się pokaz multimedialny. Gromadzi on oczywiście dziesiątki tysięcy ludzi i w mojej ocenie jest to jedno z najlepszych tego typu widowisk na świecie. Jako że Hongkong jest też miastem o największym skupisku drapaczy chmur na świecie, na drugim miejscu mamy Nowy Jork, tak mieli tutaj gdzie pozaczepiać te wszystkie lasery, światła i nocą to prezentuje naprawdę niesamowity widok. A Hongkong nie ma nawet podatku turystycznego. Pomimo że Hongkong jest takim miastem, powiedzmy, na wysokich obrotach, wszystko tu jest nowoczesne, duże, technologiczne. Tak na szczęście można się tu zagłębić w różne ciekawe zakamarki, gdzie zobaczymy zupełnie inne oblicze tego miasta. Ulicami, zwłaszcza wieczorem, ciągną nieprzebrane tłumy, jak w jakimś mrowisku. Hongkong też ma bardzo dobrą komunikację publiczną. Jest kilka linii metra i oprócz tego jeżdżą autobusy piętrowe wzorem londyńskich. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Autobusy, taksówki. Jest na pewno tych pojazdów transportu publicznego znacznie więcej niż samochodów prywatnych. Tutaj mocno ograniczono możliwość posiadania prywatnego auta i zmusza się ludzi siłą rzeczy do korzystania z transportu publicznego. No, chodzi o ograniczenie korków
i też ekologię, żeby nie było tutaj smogu. Ale w odróżnieniu od Chin kontynentalnych, tutaj taksówki wszystkie są, no może prawie wszystkie, spalinowe. I też nie widzę za wiele aut elektrycznych na ulicach. No tu akurat mamy Teslę, ale nie ma ich zbyt wiele. Mają rozmach. Tutaj na przykład ta zielona bransoletka kosztuje ponad $500 000. Tutaj jakiś pierścionek też prawie $500 000. Niesłychane. W takim mieście mieć kochankę to jest naprawdę bardzo duży wydatek. W latach 80. do Hongkongu zaczęto ściągać inżynierów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Powstał więc okazały meczet, który mieści się w centralnej dzielnicy Kowloon. Jest tutaj też Centrum Kultury Islamskiej. I niby miasto jest takie zaawansowane, ale spójrzcie na rusztowanie. Nadal wykorzystuje się tutaj zwykły bambus. Gdyż bambus jest najlepszym surowcem, aby właśnie stworzyć rusztowanie. Można je łatwo rozmontować, zmontować, dostosować do każdej konstrukcji. No i jest to rozwiązanie ekologiczne. W Hongkongu są stragany uliczne, które niby mają gwiazdkę Michelin. Wątpię w to, bo wiele się tak reklamuje but. Oni tu wszystko mogą podrobić, ale to działa, bo tutaj za każdym razem jak przychodzimy, to jest kolejka, jest to blisko hotelu, więc już dzisiaj dwukrotnie widziałem tą kolejkę. Hongkong to też królestwo street foodu. Najbliżej centrum położony jest Temple Night Market. W godzinach wieczornych niestety będą tutaj tłumy. Czynny jest od 16 do 23 i zjemy tutaj tradycyjne przekąski z różnych rejonów świata. Tutaj mamy samosy indyjskie i kebab turecko-arabski. Ceny jak to na street foodzie. W odróżnieniu od street foodu chińskiego, tak tutaj naprawdę jest spory wybór. Ceny na przykład za pieczonego sataja, czyli taki patyczek z pieczonym mięsem, kształtują się w okolicach 5 zł. Za jeden taki szaszłyk. Droższa będzie ośmiornica, bo za nią musimy dać 7 zł. Tutaj mamy też pieczonego kalmara. Potężna pieczona ostryga. Kosztuje 18 zł za jedną sztukę, ale naprawdę jest duża. A za 3 sztuki zapłacimy 50 zł. I tak w sumie bardzo mało jest tutaj kuchni typowo chińskiej. Dominują właśnie inżynierowie z Bliskiego Wschodu, Indii i Pakistanu. I te przekąski, które znajdują się na tych straganach, kosztują wielokrotnie więcej niż w krajach, z których oryginalnie pochodzą. Kiedy miniemy już targ z jedzeniem, przechodzimy do targu z różnościami. Kupimy tutaj podrabianą odzież różnych marek. Możemy sobie kupić też magnesy, pamiątki. O, i tutaj kupimy sobie magnes z Putinem, Trumpem, czy nawet Kim Jong-unem. Są normalnie wszyscy przywódcy. Jest premier Indii, jest prezydent Iranu. Mamy nawet magnes z zamachu na Trumpa. Magnesy tanie nie są, 17 zł za sztukę, ale możemy tutaj kupić na pewno dużo taniej oryginalną torebkę jakiejś znanej włoskiej marki i będą to ceny wielokrotnie niższe niż na głównej handlowej ulicy. Jakość bardzo podobna. Jako że ten night market leży najbliżej centrum, stąd ceny produktów są tutaj najwyższe, gdyż wszystko jest zorganizowane pod turystę. Widzę, że rynek przejęli tutaj przybysze z Bliskiego Wschodu i to oni opanowali te stragany. Jeżeli nie chcemy więc przepłacać, tak lepiej udać się w jakieś mniej odludne miejsce, pojechać kilka stacji metrem dalej. Takich night marketów w całym Hongkongu jest kilka, więc każdy znajdzie odpowiednią miejscówkę dla siebie, aby zrobić niepowtarzalne zakupy. Tutaj jakiś dziwny przybytek za kotarą, nie wolno tam filmować, są znaki, tu pilnują, ale wejdę tam, mam mikrofon, więc będę na bieżąco relacjonował, co tam zobaczę. W środku jest jaskinia rozpusty, Sodoma i Gomora, tysiące filmów wideo.
Pamiętacie, że były w Polsce też kiedyś takie wypożyczalnie z filmami dla dorosłych. Dziś tego nie ma, no bo jest internet, więc kto by wypożyczał filmy? Dlaczego więc taki przybytek tu przetrwał? W Chinach kontynentalnych pornografia jest zakazana, więc oni, jeżeli przyjadą tutaj, mogą sobie kupić taką płytę z filmami, zabrać ją, przemycić oczywiście, bo jeżeli to na granicy znajdą, to im zabiorą i dostaną srogą karę, ale jeżeli uda się to tam przemycić, to można oglądać i można też kopiować i sprzedawać innym i zrobić na tym biznes. Naprawdę jest tego dużo. W sumie nawet gdybym to sfilmował, to nie mógłbym tego wrzucić, bo by YouTube zablokował za sceny nieobyczajne. Kiedyś pamiętam, jak byłem w Hongkongu 10 lat temu, to leżało wszędzie na straganach, były też gazety. Dziś tego nie ma, jest to ukryte właśnie w takich miejscach, bo pewnie tutaj też zakazali tego, żeby to leżało na widoku, więc dziś zeszło to troszeczkę do podziemia. Na końcu night marketu znajduje się coś w stylu takiego azjatyckiego hawkera. Tutaj widać, że imprezy trwają na grubo. Mnóstwo żarcia, mnóstwo piwa, wszędzie piwo leje się strumieniami. Chińczycy kochają właśnie takie nocne biesiady. Jest tutaj też sporo turystów. Jednak dania nie należą tu do najtańszych, bo za posiłek jakiś tam ryż z warzywami musimy wydać co najmniej 50 zł, a są i po 150. Koszt piwa to jest 18 zł. Porcja gotowanych brokułów kosztuje tutaj 3 dychy. Polityka jednego dziecka w Chinach, jak widać, nie zdała egzaminu, bo dziś Chińczycy zamiast jednego dziecka wolą jednego albo 2 psy. Wieczorem pod ścianami widać kobiety lekkich obyczajów. Czekają sobie na klientów. I okazało się, że na samym końcu marketu jest znacznie taniej niż na początku. I magnes udało się kupić za $10, a ten sam dokładnie magnes na początku tego deptaka kosztuje 25. Jako pamiątkę z Hongkongu polecam kupić pałeczki do ryżu i nie tylko. Jest tego naprawdę duży wybór. W kolejnej knajpie piwo kosztuje już tylko 13 zł, więc dobra cena. To jest 0,6 Tsingtao chyba za buteleczkę. No a dania zaczynają się od 30 zł za fried rice albo nudle. Możemy sobie zamówić na przykład grillowane żaby. Kosztuje to tyle samo co kurczak albo świnia i jemy to sobie w takim gwarze normalnie jak w jakimś kaczym kurniku. Przy night markecie w różnych zakamarkach są zlokalizowane, widzę ewidentnie, domy publiczne. Siedzą tutaj kurtyzany, oczekują na klientów. Stoją też alfonsi, zapraszają samotnych mężczyzn. Tutaj wszystkie te takie schody prowadzące na górę do tych kamieniczek to są po prostu domy publiczne, no nic innego. Są tam też jakieś bary poukrywane. Widzę, że można tu wpierdzielić nawet piranie. Chińczyki mają też tutaj na sprzedaż różne jakieś przegrzebki. Za 5 truskawek na patyczku musimy zapłacić 25 zł. 5 zł za jedną truskawkę. No cóż, truskawka w tych stronach to jest naprawdę egzotyczny owoc. Najtańszy kebab kosztuje tutaj 25 zł z kurczaka, a jeżeli chcemy z wołowiną, to już będzie kosztował 3 dyszki. Tutaj chłopak bez rąk lepi z plasteliny jakieś ludziki. Naprawdę bardzo fajne figurki. Przy rezydencji Changa oczywiście stoi mnóstwo sprzedawców wszelkiej maści i oni tutaj oferują podrabiane zegarki, telefony komórkowe. No co, Chang Mansion zamienia się w siedlisko rozpusty i nielegalnego handlu. Ciężko tutaj przejść, bo każdy zaczepia, proponuje jakieś zegarki podrabiane, złoto albo inne pierdoły. Już się większość sklepów na szczęście pozamykała. Zobaczcie, jakie są teraz kolejki do wind, żeby wyjechać na górę. Ludzie powracali z pracy, powracali z jakichś night marketów. No i żeby się dopchać do windy, to trzeba będzie teraz troszkę postać pewnie. Hongkong potrafi wciągnąć na długie godziny. W tym odcinku pokazałem wam Kowloon, czyli tą nowszą część miasta.
W następnym zaś popłyniemy na wyspę Hongkong, czyli najbardziej zaludnione miejsce na Ziemi, gdzie zaczęła się historia tej słynnej brytyjskiej kolonii. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i już teraz zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka z Hongkongu. Możesz też podzielić się wrażeniami i swoimi spostrzeżeniami w komentarzu oraz zostawić łapkę w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!